No to na Ubud. No, na Ubud. Jedziemy, godzina 9 rano, 9:45. Musimy być na autobus. Autobus odchodzi o 10. Pora na zmianę, nie? Zasiedzieliśmy się. Trochę się zasiedzieliśmy. O dzień, dwa. Zachmurzono dzisiaj, nie? Dobra, idziemy. No to jesteśmy na Ubud. Tak, tam jest drogowskaz na... No, tam jest, w prawo się idzie do Lasu Maup, Monkey Forest. No już tę okolicę to my dobrze znamy, tutaj przełaziliśmy to wiele razy. Chyba wszystkie ulice, jakie się dało przeleźć, to przeleźliśmy tutaj w okolicy, bo to zawsze wszystkiego się nie da, Trzeba mieć kondycję. ale te co tutaj otaczają, to żeśmy chyba wszystkie przeszli wielokrotnie, nie? Z Kutym miał jechać autobus, ale widać cały czas, że no to wszystko jeszcze nie wróciło do życia, bo zamiast normalnego autobusu, takiej jak jechaliśmy poprzednio, był zwyczajnie prywatny samochód, za który tam już chyba mówiłem, płaciliśmy 50 zł na 2 osoby, nie? No. Daleko to nie jest, bo to jest raptem 30 km, tak pi razy oko, ale jechał skubany 2,5 godziny. Przez to. Tutaj to ta ulica jest jeszcze szeroka, bo normalnie to jest tak 3/4 tego, więc one się tak mijają na styk. O, tu jest supermarket taki, nie wiem czy największy, ale chyba największy na Ubud, nie? A do Monkey, no jest napisane Monkey Forest. Za chwilę tam przejdziemy obok, bo on jest płatny, tam małpy się ogląda. My tam byliśmy, jak byliśmy pierwszy raz na Bali, nie? Zobaczymy tutaj. No, ale samochody poparkowane na brzegach i tak jak powinien jechać z pół godziny, max godzinę, nie? To jechał 2,5 godziny. Dobra, idziemy zobaczyć do sklepu, może coś potrzebujemy, bo nie mamy nic. I sznurek samochodów. I tak ciągnie się cały czas. A Ubud jest znany z tego, no i że tutaj jest dżungla. Tutaj świątyń to jedna na drugiej. To oni ładne mają, nie? A my już mamy je pokupowane z poprzednich wyjazdów. No ale nie zmienia to faktu, że ładne są, nie? Mają też więcej salonów. Tradycyjne. No i one tutaj tanie są, bo tam je sprzedają po kilka złotych, nie? No i coś, co też jest dla nas normalne, dla kogoś może nie być, że... mają te domy, bo część to są domy, część to są świątynie
A w ogóle bardzo duża część jest przerobione na guest house'y. Tak jak widać, nie? Tak. I ogólnie to tak wygląda całkiem sympatycznie. My w takim czymś się obecnie zatrzymujemy. Ale to tak jest różnie, dlatego że to są bardzo stare budynki, zawilgociałe i zwyczajnie czuć wilgocią. Także jak nie zatrzymuje się w jakimś nowoczesnym budynku, tylko w tego typu, no to trzeba się liczyć z tym, że może być czuć wilgocią, nie? No, a stare, bo wielopokoleniowe. No tak, one tam nie wiem ile mają lat, ale na pewno stoi więcej, nie? No. Jak to się nazywa? Ten zielony jest słaby, ten szawy mieniący się. W ogóle każdy jest słaby. mắt temu mắt của I każda ulica tak załadowana. Każda. No takiego czegoś to jeszcze my tu nie widzieliśmy. Bo nawet jak był korek, to był krótki i to było na tej ulicy, a reszta to była w miarę normalna. No to wygląda tak jak wygląda. 아 탄시장 못 찾겠네. I tylu turystów. Też nieprawdopodobne. 이거 가볼 준비해. Gadający ptak, nie? No. Hello. Hello. I mówi różne słowa, nie? Teraz mówi hello, ale w ogóle mówił różne. Ale sam zaczyna, on powiedział pierwszy hello, nie my. Nieźle, nie? No jesteś niesamowity gościu. No. No. Hello. Hello. Ale numer. No i poszliśmy zobaczyć inne pola ryżowe, nie? Tak. Muszę sprawy do zbiorów, się żółty robi. Byliśmy chyba w 4 miejscach z polami ryżowymi. Na zachodzie, wschodzie, południu. Na północy też byliśmy, ale nie byliśmy z tej strony. To jest taki mocny północ, a wtedy to był północ zachodni. Trochę musieliśmy się powłazić pod górkę. Tak jak widać, ona tak schodzi tam w dół, ale to było za nami. Pola ryżowe to oni mają ładne. Tak. Wszędzie strachy na wróble.
Kokosy się suszą. I po bokach kanały z wodą rozprowadzające między polami ryżowymi. Jak jest tu. I wreszcie trochę ciszej, bo kurde, jak tam było głośno. Przyjemnie. Papa? Z lewej strony. I kokosy, wszędzie masa kokosów. Uważać na łeb. I trzeba uważać na łby. A tu jest widać, że jeszcze mocno zielony, nie ma tych, jak to się nazywa, jak u nas zboże ma, Nie ma. zapomniałam słowo, ziaren. No, tak jak mówiłem, my się zatrzymujemy w czymś takim, co jest przerobione albo zrobione w stylu takim a la świątyni, takim typowo balijskim. Jak wygląda miejsce. Tam dalej przejdę, to pokażę. Jest dom jakiejś rodziny, nie? Tak to wygląda. Jedziemy dalej. Morning. Bye. Thank you. Thank you. Yeah. And then the cake. It's in the room. Thank you. Hello. You are beautiful. Thank
Thank you. You're welcome. Special together with the flowers. It's the same color. Yeah, I like the purple. Yeah, it looks so great. Thank you. Tak to wygląda, wychodzi się na zewnątrz i mówię, z zewnątrz można się pomylić, bo wygląda to trochę jak świątynie, ale oni część to mają takich świątyń, część mają domów robionych w takim stylu. Tu na pół zielone. A my zmieniamy miejsce, bo miejsce miało być z klimatyzacją, nie jest z klimatyzacją, Ubud jest bardzo parny i w nocy to można zwyczajnie wyparować. Po prostu jest za duszno, za parno. Idziemy do innego miejsca, w którym zatrzymywaliśmy się 3 lata temu, gdzie jest klimatyzacja. I tak ładnie przyzdobione te ich ulice, nie? Ubud się też zmieniło jak wszystko. Jest strasznie ruchliwe. Zresztą już to pokazywaliśmy, że korek na korku. Wcześniej to wyglądało tak jak tutaj ta boczna. Teraz. A tam jak zaraz dojdziemy do tamtych ulic, to ojej. Smażone banany. Jeden kosztuje 25 groszy. Dobre, bo są bananowe, ale są słodko-kwaśne. Pokaż mi. One smakują jak były banan. W ogóle to kawał banana jest, nie? No, dobre, nie? Smakują jak dobre ciastko nazywane. No. No. Smakuje jak racuchy, nie? Już z nadzieniem, nie? Dobre. I oni mają ludzi. Nie? It's very good. Aha. Ale to ciasto też nie jest naleśnikowe. To nie jest panierka. Nie, no jakoś inaczej jest robione, bo to przecież smażone banany to jedliśmy ile razy, nie? To jest boczna ulica, więc są lokalne restauracje po bokach z lokalnym jedzeniem. Bardziej lokalnie poubierani ludzie. Takie codzienne życie, nie turystyczne.